Słynna Strefa 51. Tajna amerykańska baza wojskowa zlokalizowana na terenie niegdysiejszego poligonu atomowego, szczelnie otoczona górami i drutem kolczastym oraz monitorowana przez służby i ukryte kamery. Usytuowana na pustyni obok wyschniętego jeziora w stanie Nevada. Terytorium Dreamlandu, bo i tak ją nazywają, uważany jest za najlepiej pilnowany fragment wielkości Szwajcarii w Stanach Zjednoczonych. Oficjalnie baza powstała około 1950 roku na potrzeby Centralnej Agencji Wywiadowczej USA, znanej wam bardziej jako CIA. To właśnie tutaj testowano ściśle tajne projekty samolotów, takie jak Blackbird, osiągający trzykrotną prędkość dźwięku, stratosferyczny samolot rozpoznawczy Lockheed oraz inne oficjalnie nieistniejące statki powietrzne. Aż do 2013 roku rząd Stanów Zjednoczonych podtrzymywał stanowisko, że Strefa 51 w ogóle nie istnieje. Area 51 z angielskiego może być wam bardziej znana przez niezliczone teorie spiskowe. Podobno to właśnie tutaj przetrzymywane są pozaziemskie formy życia i badany jest statek UFO, pochodzący ze słynnej katastrofy w Roswell z 1947 roku. Spekuluje się również, że strefa to miejsce badań hipersonicznego samolotu o nazwie Aurora oraz nowoczesnych typów broni energetycznej, maszyn do kontroli pogody czy podróży w czasie. Tak naprawdę nie wiadomo, co dzieje się za ogrodzeniem tajnej strefy, ale istnieje możliwość, aby się do niej zbliżyć, co dzisiaj uczynimy. Zanim jednak pokażemy wam, jak tak naprawdę wygląda Strefa 51, musicie wiedzieć, że nawet za samo filmowanie czy nieświadome przekroczenie granicy grożą wysokie kary finansowe, deportacja na własny koszt do kraju, a nawet więzienie. Tak więc wiele ryzykowaliśmy, kręcąc ten odcinek. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy mistyczną Strefę 51. Ale nasz odcinek zaczynamy na międzygalaktycznej, międzyplanetarnej autostradzie. Postaramy się podjechać pod samą bramę Strefy 51 i pokazać wam, jak wygląda w rzeczywistości. Czy uda nam się wejść do środka i jak naprawdę wygląda słynna Strefa 51? Dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zaczynamy! Chodźcie z nami! Znajdujemy się w miejscu, gdzie jak widzicie już dronem nie polecimy. Chociaż jeszcze to nie jest Strefa 51, to jest po mojej prawej stronie z tyłu i już jest na tyle niedaleko, że nie można tutaj latać dronami. To, co teraz widzicie za moimi plecami, niegdyś podczas zimnej wojny był to poligon atomowy i to właśnie tutaj zrzucano te wszystkie bomby. Podjedziemy jeszcze bliżej Strefy 51, ale już teraz zauważcie na jedną rzecz, a mianowicie na ten zapis. Za przejście na drugą stronę tego płotu grozi kara grzywny $1000 i 6 miesięcy pozbawienia wolności, albo 2 kary naraz, tak? Oczywiście nie wolno tutaj latać, no i ten zapis u góry świadczy o tym, że mogą ci przeszukać wszystko, no przede wszystkim zabrać karty pamięci. Natomiast co jest jeszcze ciekawe, jak zobaczycie tam w oddali, jest jakaś taka czarne coś. I nie mam pojęcia, co to jest, a jeszcze bardziej nie mogę przybliżyć. Na wzgórzach czasami można spotkać patrole policji, znaczy policji takiego specjalnego wojska. Znajdujemy się w królestwie zwolenników teorii spiskowych i to jest pamiętna data. Właśnie wtedy chciano wykonać szturm na Strefę 51. No 2 miliony osób kliknęło, że pojawi się przy tym wydarzeniu i myśleli, że jak 2 miliony osób tutaj wbiegnie, to odkryją te wszystkie sekrety. No skończyło się na festynie i na tym baraku. Za moimi plecami możecie zobaczyć takiego dużego kosmitę i barak i nic prawie dookoła, a mianowicie jest to Alien Research Center, czyli coś w stylu tego, co mają w Roswell. Tu postawili taki barak na wjeździe do strefy. Zobaczymy, co jest naokoło, wejdziemy do środka, bo tam sprzedają po prostu gadżety, a może ktoś z nami będzie chciał pogadać. Wbiliśmy do środka i pani była tak uprzejma, że wyłączyła dla nas radio. Dzięki czemu możemy mówić tutaj, bo inaczej prawa autorskie by nam zabroniły, gdyby leciała ta muzyka, więc tak. Możecie to zobaczyć z naszym głosem, więc chyba nic lepszego was nie może spotkać. Słuchajcie, oczywiście co mamy? Mamy tekilkę, nie tekilkę, tylko jak się to nazywa? Sosy. Ale może wiecie co? Magnesów. Coś wam powiem. Z tego sklepu kupimy coś dla naszych patronów. Zrobimy jakiś konkurs, więc jakbyście chcieli, to wbijajcie, no i rozlosujemy coś stąd. Okej, tylko pokażmy jeszcze co mamy. Mamy po $30 za bluzy,
różne rodzaje, koszulki. W ogóle postawili barak na środku i zrobili w środku UFO, co nie? Swoją Jeździ drogą są. jak na centrum, nie wiem jak to nazwać, takie uniwersytet poszukiwania prawdy i tak dalej, strasznie to Walmart przypomina. Masz tą tabliczkę z eksterytorialną trasą, z Nevadą, CIA. Aurora. To jest ten projekt Aurora, tak? Jak będziecie poszukiwać bramy do strefy 51, to musicie zajechać do Alien Research Center. i zobaczyć ten napis. Nie powiemy wam, w którym miejscu na ścianie jest, żebyście go sami znaleźli. Nie wiemy, że jest w lewym dolnym rogu. Pod tablicą. Opuszczamy Instytut Poszukiwania Prawdy, czy jak kto woli, w Centrum Foliarstwa. No i teraz tak. Było przez chwilę naprawdę śmiesznie, ale już bardziej na poważnie. Przygodę ze strefą zaczynamy zaraz obok miejscowości Crystal Springs. Wcześniej zatankowaliśmy do pełna samochód, bo przez najbliższe kilkaset mil nie będziemy mieć takiej możliwości. Ruszamy w stronę strefy drogą numer 375, nazywaną pozaziemską autostradą. Następnie skręcimy w lewo, w piaskową szosę. Ona prowadzi przez pustynię już do strefy 51. I generalnie właśnie od tego momentu będziemy mogli być w każdej chwili zatrzymani przez specjalny patrol ochrony, przeszukani, a nasze kamery mogą zostać zarekwirowane. Dlatego zatrzymajmy się jeszcze na chwilę. No i jesteśmy przy tej mistycznej czarnej skrzynce. To miejsce kojarzy się chyba wszystkim na całym świecie z jednym, ze strefą 51. A teraz szybka historia tej skrzynki. Ona rzeczywiście gdzieś tutaj nieopodal stała. Była to skrzynka zwykłego farmera, ale miał tego pecha, że swoje rancho ma przy strefie 51. Wiele osób, pseudoufologów, które widziało w tym wszystkim jakiś spisek, do tej skrzynki przyjeżdżało i wykradało temu farmerowi całą pocztę. Dochodziło nawet do aktów wandalizmu, przestrzeliwali tą skrzynkę, aż farmer w końcu się wkurzył, postawił w trochę innym miejscu czarną skrzynkę, zaadresował ją dla kosmitów i to jest właśnie ta skrzynka. W środku w skrzynce jest... W sumie to śmietnik, zajrzyj tam do środka. Jakby ludzie zostawiają jakieś gadżety, jakieś płyty, jakieś Hot Wheels, gumy do rzucia, papierosy, bledki, strasznie dziwne rzeczy, ale Dear Human, weź to przeczytaj. drodzy Rzymianie, ludzie, I have just landed and hope I will... landed. I mam nadzieję, że będziemy w stanie się spotkać. Tak, pozdrawiam, przyjaciel Kosmita. Ziemi. Nie, your alien friend, tak myślałem, że Earth, to nie? Dobre, co? Dobra, ciach. I teraz musimy coś zaplanować. Za chwilę pojedziemy do strefy 51, ale musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Będąc tam, może do nas podjechać patrol policji lub wojskowych lub tak zwany Camo Dudes, o takie na nich mówią. Jest to specjalna jednostka, która ma za zadanie chronić strefę przed takimi osobami, może nie jak my, ale przed ludźmi, którzy chcą do tej strefy wejść. Dlatego musimy, słuchajcie, zgrać wszystko, co mamy na kartach do tego momentu nagrane. Jeżeli nam zabiorą karty, a mają do tego prawo, bo nie wolno kręcić tej bramy, no to po prostu stracimy tylko część materiału i jeżeli nie zobaczycie tego, no to znaczy, że po prostu nam te karty zabrali. Możemy jechać. Co ma być, to będzie. Cóż, może nas nie zastrzelą, do więzienia chyba też nie wsadzą. Może laptopa do skrzynki schowaj. Tak, to twój, może. To jest dobry pomysł. Niech tam Ej, w sumie nikt tu kosmici nie go- zajrzy, co nie? Niech tam kosmici go przechowają. To, co Kuba trzyma w ręku, to jest cały nasz wyjazd. Wszystkie filmy, jakie do tej pory nagraliśmy. Jakby nam to zabrali, no to możemy się pakować i wracać do Polski. A to się nie podnosi do plandeka? Nie wiem, no Ale to tyle. jak będą chcieli, to i tak tu zajrzą, co nie? No, nie wiem, może gdzieś w środku. Trzeba było, nie wiem, zapytać, czy kogoś to przemyty robi z Meksyku. Gdzie kitrają? Albo Ja na wiem, gdzie granicy. kitrają, ale nie powiem ci tego, bo nie wiem, czy chcesz to zrobić. Nie, nie chcę. Za duży ten dysk. Nie wiem, stary, skitram to tutaj. Ten dysk. No musimy liczyć, że po prostu nikt nas nie złapie, nikt nie będzie przetrzymał samochodu, jakby chcieli. No to co wszystko jest- mogą przeczepać, to nie? Pytanie, jak bardzo im się chciało. Jeszcze... Jolo. Jolo, zobaczymy. Jeszcze przymocowujemy kamerę, żeby nagrać, no, żebyśmy byli w stanie nagrać nasze reakcje. I No raczej powinno być. ta będzie nagrywać nas, ta będzie nagrywać to, Jako co się tako i dzieje. do przodu. Ta będzie też trochę tył nagrywać tam, wiesz? Jakby to, co jest z drugiej strony. Cały wagon w samochodzie. No.
Powiem wam tak, żarty żartami, ale naprawdę nie chcemy sobie narobić biedy i podjeżdżając, im bliżej podjeżdżamy do strefy, tym ciśnienie rośnie, co nie? Tym bardziej, że patrząc na wszystkie wpisy, jakie były, w jaki sposób tam się dostać, to jedziemy dokładnie tą drogą, którą powinniśmy, bo dużo osób się gubi po prostu. Obcy. Aktualnie obce krowy są przed nami. Ale- Przepraszam, czy nie widziały Panie może, gdzie jest brama do strefy 51? O, to taka starsza, to na Pani na pewno będzie wiedziała. Pani Na to wie, ale Boi się, pani wiesz? nie chce nam powiedzieć. Strefa powstawała w latach 50., czyli w momencie, kiedy jedyną opcją dowiedzenia się o jakichś tajnych bazach były samoloty szpiegowskie. Zresztą one są związane historycznie z tym miejscem, ale o tym słyszeliście. Więc takie totalne odludzie, o którym naprawdę nikt nie wiedział, no gwarantowało bezpieczeństwo i tajemniczość tego miejsca, tak że Amerykanie mogli swobodnie testować swój sprzęt. No, z czasem rozwój techniki i ciekawość ludzka spowodowała, że cały świat o tym wie, ale wiele lat mieli spokój. Mieliśmy niezłego farta, bo Konradowi udało się jeszcze po prostu wczytać mapę. Znaczy się, on miał wcześniej wczytaną mapę i ona się nie zerowała. I wiemy mniej więcej, gdzie jesteśmy. Po prostu musimy dojechać tutaj do tej drogi i potem cały czas prosto przez góry i po drugiej stronie jest ta brama. Właśnie w tej dziurze tutaj gdzieś. Na razie schowaj może kamery, bo tych w sumie, Nie ma co puścić losu. tych tutaj, Ale to jest włączone, nie? tak, ta tutaj z przodu gra, nie? Bo najprawdopodobniej przed nami jedzie jakiś patrol, dlatego też no, musimy Tak po uważać. kształcie to jest pick-up jakiś, czyli by... To jest ten biały bus chyba, panowie. Nie. No to był ten biały wóz, o To był- panie! Biały bus, No, ale zadymił, ty, nic nie widać. czyli to byli pracownicy, Prawdopodobnie to byli pracownicy strefy, no. a ich nie możemy no. już nagrywać. Ich nie możemy nagrywać. Więc to już jest pierwsza rzecz, której nie powinniśmy nagrać. Ja nie wiem, czy tam kolejny jakiś nie jedzie. Jedzie. I oni pewnie teraz to, co mówię, skończyli pracę i tymi busikami jadą do najbliższego miasta. W bardzo złym miejscu, w bardzo złym czasie podjeżdżamy pod strefę. Tam w oddali widać taki dym. I słuchajcie, to jest na 99% właśnie ochrona strefy. Albo autobus, bo jest godzina 16:40 i mniej więcej podobno o tej godzinie pracownicy strefy po prostu wyjeżdżają, jadąc do miasta Adrian? Nie, jak ono się nazywa? Już nie pamiętam, jest takie miasto tutaj obok. Spójrzcie, tutaj jest strzałka i to jest jakaś główna droga, prowadzi w góry i tam, jak pokazywaliśmy, zapewne tam jest ta brama, ale jeszcze sprawdź. tam jest ta brama. A właśnie a z prawej strony leci ten jakby Czyli patrol. tam Tak. jedzie. No to zaraz zobaczymy, co to jedzie. To jest to. Tam zobaczcie To jeszcze jest coś. ta droga. Właśnie podjedź, co to jest za znak, zobaczymy. Ale to jest ta trasa, tu trzeba jechać w prawo i to na 100% jest to. Właśnie, co to za znak? Właśnie nie wiem. Restriction, nie, restoration in progress. Please do not disturb. Proszę nie przeszkadzać. Co oni tu odnawiają? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, No jedziemy dobra, prosto, jedziemy, co nie? A za chwilę, wiesz co, włącz może GoPro z przodu, bo trafimy prosto. Za chwilę będziemy mijać ten dym. Już kiedy działała strefa w latach 50., ona była jeszcze mała, nie była tak wielka jak teraz, to słuchajcie, obok robili dalej próbne wybuchy, co kiedyś skończyło się tym, że opad radioaktywny spadł na strefę, nawet do tego stopnia, że musieli ewakuować personel. Jedzie drugi samochód, pytanie czy to jest patrol, czy kolejny busik. Nie wiem, ale do pieprza też nieźle, to nie? No i znowu bijemy się w tą mgłę i nic Schowane nie masz będziemy kamery? widać. Tak, tak, tak. To jest pick-up, panowie, Tak. tym razem. I to dość taki Znowu biały, ty. biały, tak. ale jeden chłop jechał. To ale zdrowicy. Widzę. To też są pracownicy strefy. No, Na 99%, bo tutaj nikt inny nie jeździ, to nie? Nie ma, może wracać po prostu. no, nie ma po co, to nie? i tam jeszcze następny. To co chwilę, Jeszcze, zobacz, tak. jeszcze jeden jedzie? Tak, co chwilę ktoś jedzie. Wracają z roboty po prostu. Przez następne kilkanaście minut jazdy prostą pustynną drogą minęły nas jeszcze 3 samochody, wszystkie białe. A to właśnie ten kolor aut posiadają pracownicy i ochrona strefy. Każdy z pojazdów z dużą prędkością pędził przed siebie, a pomiędzy nimi utrzymywana była podobna odległość. Z wiadomych przyczyn nie możemy wam tego pokazać, ale dotarliśmy do kolejnych znaków. You are... Co? If you are considering trespassing on the Nevada test and training
range boundary, please consider the following sequences. Mogą nawet samochód scholować. Odholować samochód. Zostaniesz zabrany do... Ale my tu możemy jechać, czy nie? Jeżeli będziesz próbował, tak? Considering. Jeżeli się zastanawiasz na przekroczeniu... No, ale to z poligonem z Nevadą, co nie? Poligonem nuklearnym w Nevadzie, ale my tam nie chcemy. Nevada Test Training Range. No my chcemy tylko dojechać do bramy, no. No ale to chyba jakby A jeszcze zabiorą nas do Kiko w Nevadzie, żeby zrobić nam proces. Proces. I na końcu, za końcu nas wypuszczą w miejscu, gdzie ostatnio podaliśmy miejsce pobycia, a nasz koszt. Ale wiesz co, mi się wydaje, że tu nie ma no trespassing, więc my tu możemy chyba jechać. Nie widziałem czegoś takiego. No. To jest ogólnie, że jeżeli... To jest ogólny zakaz. Tam było napisane if you considering, tak? No Czyli i przekroczysz, no. czyli- Tam było passing, no to... tak, czyli jakby jeżeli planujesz, tak? Dobrze Tak. mówię, considering to jest planować, to nie? Czy coś takiego. Tak, jeżeli masz w głowie taki pomysł, że chcesz to przekroczyć, że od razu grożą ci konsekwencje takie. Jest. I to jest ta brama. Jest? Tak. No to za tę bramę już nie ma co wstępu, nie? To jest brama, ale to nie jest ta brama. To nie jest ta główna brama, ale to jest Zobacz, brama. drut kolczasty i tak dalej, to już jest teren Nevady. No. W sensie Znaczy teren strefy, 51. no. No dalej nie podjedziemy. Tak. Jest to, zawróć auto, w razie co, żebyśmy od razu odjechali, wyjdziemy i nagramy. Nie zawracaj, bo jest z przodu kamera. No nie możemy. Tam, zobacz, tam jest kamera, widzisz? Gdzie? No tam. No, z przodu. Z przodu. Tak. Tak, to już jest teren bazy. The US Air Force Installation. Widzisz, nie jest, dobra, stój. Nie jest oficjalnie powiedziane, co tam jest. Zakaz fotografowania. Tutaj jest, słuchajcie, kamera, która już nas widzi, co nie? I no łamiemy prawo, gdybyśmy przekroczyli tę bramę. Patrz, Zobacz, jaki w ogóle drut kolczasty. tu jest napisane, że mogą cię odwalić i no firearms permitted. Aha, Że nie możesz broni. Nie. broni tam zabierać i jest, że warning, military dogs do not enter, co nie? Fotografia od this arena is prohibited, co nie? Gdzie to masz napisane? No i- Tu, na wprost. No jest. 18 USC To 796, jest paragraf, widzisz? jakiego to jest zakazane. Dawajcie, wybijajmy tutaj naprawdę na szybko. To nie ma co siedzieć. No, I- tak to jest na przypale. To może zawróć auto, tak? Dobra, Tak, to ja Zawróć zawrócę, auto, a my odbijacie. wyjdziemy, co nie? Na szybko. Tego trzęsą mi się ręce, co nie? Dobra, dawaj. Czekaj, co tu jest napisane? Proszę nie przeszkadzaj. Land Survey dokument. Zobaczcie, wszędzie jest drut kolczasty, rozciągnięty po całej długości. Ale powiem ci, czuję stres, Ja bo- myślałem, że my dojedziemy pod inną bramę, a to jest inna brama zupełnie. No, ale wiesz? dalej to jest... W ogóle jaka to jest bania? Tam jest super tajne centrum, o którym słyszeliśmy zawsze historię, nie? No, No i tak nas widzą, więc jak będą chcieli, to nas gdzieś złapią po drodze, ale no wiecie, też nie ma co ich denerwować. Po prostu podjechaliśmy, nakręciliśmy tą bramę, co było naszym głównym jakby no, celem. No i jedziemy teraz w drugą stronę. A widzieliście, no jakby nie było, jest napisane, nie można robić zdjęć, nie można podchodzić i tak dalej, więc no niech sobie dziabną po prostu tam to wszystko i lecimy stąd. ale widać, że nas obserwują, bo ta kamera się cały czas obraca w naszą stronę. Dziwi co się, nie? no ich główna robota to pilnowanie, żeby Tak. nikt tego nie przekroczył, nie? Dobra, zawijamy stąd, bo nie chcemy stracić ani wideo, ani słuchajcie, życia, ani pieniędzy, ani pójść siedzieć. No pół roku, Tym bardziej, że chyba żeśmy trochę źle pojechali, wiesz? no ale bramę mamy. Ja nie wiem, Kądziu, czy my nie pojechaliśmy źle. Tak? W znaczeniu takim, że dojechaliśmy do strefy, ale nie pod tą bramą, co naprawdę chcieliśmy, co nie? No to Ale brama to brama, co nie? Tylko No że jeszcze to nie możemy jest, poszukać innej. to nie jest ta słynna brama. Czyli co, kusimy los i jedziemy na drugą bramę? Nie mam bladego pojęcia, jak dojechać na drugą bramę, Łukasz, co nie? Znaczy wiesz co, sam zauważyłeś, że ta No. kamera nas obserwowała, więc jeżeli będziemy przeginać, to ktoś tu przyjedzie Tak. i nas ukaże, nie? Tak. Dawaj, zawijamy, Kądziu. Stories był nagrany, ja wiem, o co chodzi, ale bez kitu śmigamy stąd, No. nie? Zawijamy. My podjechaliśmy pod dobrą bramę, tylko oni zrobili wcześniej bramę, kolejną. Tak sądzisz? To jest na 100% to miejsce. Zobacz, że po pierwsze wszystkie te Tak. były instalacje nowe, No.
nowe tablice, tamta ze szlabanem to jest taka stara, tam Bez jest stara kitu. buda, to jest wszystko takie, wiesz, Dobrze zniszczone. mówisz. A oni to zrobili, Po żeby nie 19 użerać, roku no, żeby się nie użerać z takimi ludźmi jak Tak. my. Po prostu wstawili drugą bramę, którą sobie możesz zobaczyć. Do tej drugiej nie masz co podjeżdżać i wkurzać tych ludzi, co nie? Co tam pracują. tak, i dali specjalnie znaki, żeby nie jechać za nią, bo każdy się wystraszy i Idealnie zawróci. zrobili między górami, żeby nie Tak. było widać kompletnie nic, Tak. co tam jest. Wystarczyło skręcić tam za tym wjazdem w lewo i ona była, nie wiem, za kilometr dalej jest ta główna brama, co nie? No. Pozwólcie, że się wtrącę. Po powrocie do Polski i analizie map okazało się, że byliśmy w dobrym miejscu. Aby wam to wytłumaczyć, spójrzmy jednak na mapę. Słynna brama strefy 51, ta którą wszyscy znają z filmów i zdjęć, znajduje się właśnie w tym miejscu. Nawet widać ją dobrze na satelicie, podobnie jak całą strefę. My natomiast dojechaliśmy dokładnie tutaj, czyli idealnie po drugiej stronie gór. Jak się okazuje, przez fejkowy szturm wymyślony na Facebooku w 2019 roku, władze Nevady, jak i same wojsko doszło do słusznego wniosku. Po co mamy się użerać z ludźmi pod główną bramą, gdzie mamy swoich pracowników, jeżeli możemy po drugiej stronie zrobić drugą bramę oddaloną o zaledwie kilkaset metrów. I tak przecież nikt nie przekroczy szlabanu, bo się boi, a wojsko będzie mieć spokojną głowę. Ustawmy tylko kilka kamer. Nasze domysły potwierdził również mieszkaniec malutkiej osady Rachel, w której znajduje się restauracja Little Allie Inn. Nomen omen, to właśnie w niej chcieliśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Mieliśmy dojechać do miasta Rachel, dojechaliśmy do niego, ale mieliśmy dojechać do restauracji i motelu Little Allie Inn i w nim skończyć ten odcinek. Natomiast co się wydarzyło? Nie udało nam się go tam skończyć, ponieważ właściciel nie chciał, żebyśmy nagrywali w środku. Ale czemu nie chciał? Ponieważ został wielokrotnie oszukany. I to perfidnie, ponieważ ekipa z Anglii przyjechała, nagrała wszystko, co było możliwe, odwzorowali 1:1 te restauracje w Meksyku i puściła w filmie komercyjnym, a właściciel nie dostał za to ani złotówki. I to podobno nie był jeden przypadek. Natomiast wracając do samej strefy. Słuchajcie, będąc na początku w tym Alien Research Center, rozmawialiśmy z panią ekspedientką i oto, co ona powiedziała. Pani nie wyraziła zgody, aby ją filmować, dlatego opowiem wam, jak wyglądała nasza rozmowa. Zadaliśmy jej pytanie, czy była kiedyś pod bramą. Odpowiedziała twierdząco. Tak więc pytamy dalej, czy możemy tam filmować? Tak, możecie, nie jest to zakazane. Nie wolno wam tylko nagrać osób i pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających ze strefy oraz wszystkich ludzi, którzy znajdują się w samej strefie. Dodała jeszcze, że pewna firma, która oczywiście za opłatą, zabiera turystów pod bramę, opowiadając im historię o UFO. No i sami widzicie, co innego mówi pani, która jest w sklepie i co innego mówią napisy, które są na danej bramie. Wiadomo, że chyba rozsądniej posłuchać się tych napisów, które są. Ale rzeczywistość jest jedna. Jeśli podjedziesz tam, zrobisz sobie zdjęcie, krótki filmik i pojedziesz, to nikt ci niczego złego nie zrobi. Ale one muszą tam być, ponieważ no... Na tym świecie jest naprawdę dużo głupich ludzi i gdyby nie było tych napisów, to z pewnością każdy by zrobił o jeden krok za dużo. Szczególnie, że właściciel restauracji potwierdził nasze przypuszczenia o tym, że brama, pod którą podjechaliśmy, powstała podczas incydentu z 2019 roku i w sumie najrozsądniej popatrzeć na to, że wojskowi specjalnie ją postawili po to, żeby ludzie, którzy chcą zobaczyć tę bramę, sobie ją zobaczyli, ale nie przekraczali konkretnych reguł, tak żeby wojskowi mieli spokój, a ludzie też byli zadowoleni. Ja wam polecam obejrzeć sobie relacje z tego, co się tutaj działo w 2019 roku pod bramą i sami dojdziecie do wniosku, że przyjechali tutaj dość specyficzni, Tak. nazwę to ludzie i nie dziwię się, że wojsko ma ich dość. Natomiast widzieliście, no, I chciałem jeszcze tak przed tym, zanim zaczniesz zakończać i to się kończy nasza wyprawa, chciałbym wtrącić jeszcze jedno słowo. Że widzicie w internecie wiele materiałów na temat strefy 51, jak jest to niebezpieczne, nielegalne i tak dalej. My mówimy i pokazujemy, jaka jest rzeczywistość i jaka jest prawda. Że nie jest to może do końca legalne, ale jak też podjedziesz, to bez się przesady, nic nie co stanie. W sumie jak to w życiu, generalnie jeżeli będzie się zachowywało w porządku, to i strefa będzie w porządku wobec ciebie. Właśnie tutaj przyjechali kolejni turyści, więc dzisiaj wam bardzo dziękujemy oraz dziękujemy naszym patronom, których tutaj wyświetla się lista, bo to dzięki właśnie wam mogliśmy zrealizować wyprawę do Stanów Zjednoczonych. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!